Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie zimowe. Sprawdzimy dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść w tym okresie zimowym, co odchodzi do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie, będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Zachęcam Was również do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych, dlatego że wówczas będziecie mogli wyciągnąć taką średnią z obu czytań. Strzelce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten okres zimowy, na te kilka miesięcy. Tutaj jest 7 kielichów. Karta związana z wyborem, z podejmowaniem decyzji, ale też z bujaniem w obłokach. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj z kolei 8 kielichów i ona jest związana z odejściem i rozpoczynaniem nowego etapu i oczywiście wcale tutaj nie musi chodzić o związki i relacje. No tutaj to już sobie dopasujcie do swojej sytuacji. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi paź monet i on jest studentem, uczniem lub właśnie osobą, która rozpoczyna pewien etap nowy. I powiedziałbym, że najprawdopodobniej odkładacie na później, być może właśnie na okres wiosenny, pewnego rodzaju zmiany i powroty. Jak na razie dużo kielichów emocjonalnie, ale sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako 9 kielichów i w sumie to bardzo dobrze, dlatego że to karta związana z przyjemnościami i robieniem sobie dobrze, nie tylko innym. Ale w ogóle też słuchajcie z takimi przyjemnościami zmysłowymi. Rada dla Was. Tutaj jest w razie 6 kielichów, przepraszam, 6 monet. Karta związana z równowagą w braniu i dawaniu, ale też z dzieleniem się. O co tutaj może chodzić? Z kim i czym macie się podzielić? Może tą emocjonalnością. Czego nie robić, czego raczej unikać? Tutaj jest paź kielichów i z przełożenia macie z kolei kartę rydwanu i tak jak powiedziałem wcześniej, pojawiło się sporo kielichów, większość. 2 karty związane z monetami oraz rydwan, czyli wielkie arkana. Ja widzę tutaj, szczerze mówiąc, pragnienie oraz myśli związane ze zmianą, z podróżą, z podróżami. Być może snujecie plany na przyszły rok, ale też w ogóle widzę, że będzie to przyjemny dla Was czas i być może taki lekki marazm zimowy po prostu sobie odbijacie, spędzając miło czas, łechtając swoje zmysły. Z przełożenia jest karta rydwanu i ona wskazuje na szybki ruch do przodu, więc najprawdopodobniej zima po prostu szybko zleci. Ale też jest to karta związana z przejmowaniem kontroli, ze zmianami i z podróżami. I wydaje mi się, że właśnie o tym myślicie. O podróżach, o zmianach. Być może po prostu powoli się do nich przygotowujecie. Dlatego, że na przykład pod koniec zimy, czy na początku wiosny, tutaj jest jakaś podróż, czy na przykład zmiana zawodowa. W ogólnej energii jest 7 kielichów, czyli karta wyboru oraz bujania w obłokach, więc strzelce niewątpliwie ten zimowy czas po prostu spędzają na marzeniach, na snuciu planów, na
o takim właśnie odbijaniu się od ziemi i powiedziałbym, że to wcale nie znaczy nic złego lub dobrego. Po prostu pamiętajcie, żeby się w tym nie zatracić i też trochę schodzić na ziemię. Ewentualnie te wasze plany, albo inaczej, te wasze marzenia, zastanawiać się, jak przenieść na plany, a później wprowadzić to w życie. No bo wiecie, jak tak będziemy siedzieć i marzyć tylko, no to nic nam z tego samo nie przyjdzie. I tutaj jest ciekawa rzecz. Dlatego, że przychodzi do was 8 kielichów. Jest przepiękna w tej talii. Bardzo mi się podoba, jest mega mroczna, ale myślę, że bardzo oddaje charakter tej karty, bo ona tutaj mówi o odejściu i wyruszeniu do przodu, po to, aby znaleźć nową inspirację, nowe światło. Przepiękna jest ta karta i ja myślę, że część z was na pewno czeka jakieś rozstanie w zimie i nie mówię, że tutaj wcale musi chodzić o relacje, niekoniecznie, ale też bym powiedział, że właśnie do odejścia lub rozpoczęcia nowego etapu pewnie na wiosnę się szykujecie. Tutaj w ogóle możecie mieć momentami nawet taką tęsknotę za czasami dzieciństwa, jakiejś bardzo wczesnej młodości, czy możecie nawet za bardzo rozpamiętywać pewną relację, która już się zakończyła, zamiast wyciągnąć wnioski i powiedzmy szukać nowej. Momento. Zobaczcie, dzwonię słomką. I właśnie do przeszłości odchodzi paź kielichów i przepraszam, monet, no co ja mam z tym paziem kielichów? No, paź kielichów też jest. W ogóle zobaczcie, no macie 2 paziów, 2 paziątka. Ale o co mi tutaj chodzi, że paź monet odchodzący do przeszłości to znaczy, że jakiś etap jeszcze się nie rozpocznie. No, być może czasami jest tak, że nawet po rozstaniu czy po zakończeniu pewnego etapu musimy troszeczkę ze sobą posiedzieć, pozbierać swoje myśli, pozbierać się życiowo, a nie od razu zatapiać się w kolejną relację, w kolejny związek, w kolejną przyjaźń czy w inne hobby. Tutaj po prostu trzeba sobie coś odpuścić i lepiej zaplanować, ewentualnie w ogóle odrobić lekcje. Tutaj należy odrobić lekcje, czyli nie siedzimy i nie rozpamiętujemy, tylko wyciągamy wnioski, otrzepujemy się z godnością i po prostu idziemy dalej. Strzelce, zobaczcie, wy pokazujecie się jako 9 kielichów i to fajnie koresponduje z 7 kielichów, bo no nie dość, że tutaj bujacie w obłokach i jesteście rozmarzeni, to jeszcze tutaj robicie sobie dużo przyjemności. I powiedziałbym tak, no pyszne jedzenie, dobre napoje, dobre książki, czy ulubione filmy. Myślę, że to wszystko was bardzo zajmuje w tym okresie zimowym. Ja na przykład bardzo lubię się tutaj schować w moim domu, w mojej norze i pod kocem pić herbatę, słuchajcie, czytać książki, oglądać filmy, tak relaksować się po prostu, jakieś kąpiele z olejkami, kadzidła. To, co wam daje przyjemność, niewątpliwie dominuje okres zimowy. Czy to jest związane ze sportem? Nie wiem, być może, bo jest rydwan. Może ktoś będzie na przykład pływał dużo na basenie, no bo te kielichy, ale to już oddaję wam do podjęcia decyzji, ale chętnie się dowiem, czy rzeczywiście tak będzie. Tutaj zobaczcie, w radzie jest 6 kielichów, 6 monet, przepraszam. I powiedziałbym tak, no tutaj jest rada, aby mieć równowagę w braniu i dawaniu. Jeśli chodzi również o relacje, czyli jeśli ktoś rzeczywiście tylko i wyłącznie jest nastawiony na branie, a nic z siebie nie daje, ewentualnie obiecuje dużo, a jednak mało robi, czujecie, że to wy ten związek, te relacje tak naprawdę trzymacie w kupie, to tutaj trzeba odpuścić, zdecydowanie. Też jest powiedziane, że na przykład, jeśli jest opłacony karnet na siłownię, czy jakiś kurs językowy i wy na niego od miesięcy nie chodzicie, to może trzeba po prostu wreszcie zacząć chodzić, bo pieniądze lecą. Czego nie robić, czego unikać? Tutaj jest paź kielichów. No, jest też przepiękny w tej talii. Tutaj jest
dziewczyna z naczyniem, która sugeruje dziewczynę z perłą, ale piękną sztukę, obraz, dzieło. Ale tutaj jest powiedziane, żeby po pierwsze nie ulegać instynktom i takim emocjom, dlatego że czasami za bardzo właśnie babramy się w tym, co było i nie robimy sobie przestrzeni przez to na to, żeby coś nowego się pojawiło. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby zaskoczyć siebie i zainwestować na przykład pieniądze w coś, co do tej pory w ogóle Was nawet nie to, że nie interesowało, ale będzie dla Was zaskakujące. Na przykład w ten basen, czy w jakiś tam kurs językowy. Po to, żeby miło i też rozwojowo spędzić ten czas. Paść kielichów, unikać osób, które nie wiedzą, czego chcą, są niedojrzałe emocjonalnie oraz, słuchajcie, liczą na to, że to Wy będziecie relacje trzymać w ryzach i nieważne, czy to relacja romantyczna, czy koleżeńska. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego w tym okresie zimowym. Na moim kanale są już czytania miesięczne, czytania na nowy rok numerologiczny i na nowy rok już też zaraz będą się pojawiać. Tutaj jak gdzieś wszystkie podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.